Czy wszystko, co amerykańskie, musi być takie duże? Agnieszka Grzelak zrobiła sobie paznokcie w Stanach Zjednoczonych, za które zapłaciła, uwaga, 1800 zł. To tyle, ile zapłaciłaby za czynsz prawie 100-metrowego mieszkania w Rybniku. To tyle, ile zapłaciłaby za nowego smartfona. Na prawej dłoni ma 5 czarnych migdałów, na lewej 4,5, bo jednego zgubiła na koncercie System of a Down. Cała akcja dzieje się w słonecznym Los Angeles. Agnieszka wzięła Ubera i pojechała na umówioną wizytę. Dotarła na miejsce i nagrała cały proces, a to oznacza, że mogę przyjrzeć się pracy stylistki. Ustalmy zatem, jak pracuje stylistka i czy kwota 1800 zł za takie paznokcie to drogo czy nie. Niestety nie udało się znaleźć strony internetowej czy mediów społecznościowych w miejscach, gdzie Aga będzie miała robione paznokcie, więc przypuszczam, że efekt końcowy to dla mnie będzie jedna wielka niespodzianka. To samo się tyczy opinii innych osób chodzących do tej stylistki na paznokcie. Niestety nie poznamy ich. Więc nie wiem, co mnie tam czeka, ale Aga już wie, bo była u niej 3 lata temu. Salonik, do którego wybrała się Aga, znajduje się w najbardziej zaludnionym mieście amerykańskiego stanu Kalifornia, Los Angeles, w dzielnicy La Brea, położonej całkiem niedaleko samego Hollywood. Samo Los Angeles jest prawie 3 razy większe od Warszawy i ma od niej przeszło 2 razy więcej mieszkańców. Okolica, w której znajduje się miejsce, gdzie wykonywane będą paznokcie, jest przepiękna, jest zadbana, jest tam sporo kwiatów i zieleni. Widać, że to spokojna okolica pełna domków jednorodzinnych i najwidoczniej w jednym z nich znajduje się salon, w którym będą wykonywane paznokcie. Samo wejście do budynku jest po prostu urocze. Podoba mi się. Czy tak samo spodobają mi się paznokcie wykonane przez stylistkę z Los Angeles? Zaczynamy paznokciowe case study. Ej, fajne te paznokcie przed. Widać, że stylistka, która je piłowała, tak ma większy zamach robi z tej strony piłując, bo są troszeczkę zjechane w tę stronę, ale ogólnie są spoko. Jest tutaj taki zwany efekt cabaret nails, czyli taki transparentny, czarny kolor, tak jak rajstopy, tak? Ubieramy czarne, cienkie, przezroczyste. To tak to właśnie na paznokciach wygląda taka warstwa, no i czarny French i brulionczyka, wiorkarzy sobie to jakoś inaczej nazywa, przy skórkach. Mega fajny pomysł, wykonanie przyzwoite. Tutaj mamy ten ubytek z koncertu, no dobra, ten będzie na pewno przedłużany, bo wątpię, żeby Agnieszka chciała mieć krótkie paznokcie. Co do reszty, zobaczymy, czy stylistka będzie ściągała wszystko i zakładała na nowo paznokcie, budowała je, czy tu będzie jakaś korekta. Jest ciekawa. Okej, już widzimy, że praca jest niestety niehigieniczna, bo jest po pierwsze bez rękawiczek. Może się i zdezynfekowała ta osoba, ale złapała frez tutaj swoją gołą ręką. No, więc to jest niedopuszczalne. Jest pochłaniacz, więc super, z jakimś takim w miarę, z tego co widzę, przyzwoitym filtrem. Nie wiem, czy to czasem nie jest Young Nails. Tak, Young Nails. To już mi się podoba, Greg. Więc będzie pewnie i Safety Bit. Zobaczymy. No, zdziwiłam się, bo to raczej nie jest Safety Bit. Nie, to nie jest Safety Bit. Jaka jest różnica pomiędzy Safety Bit a nie Safety Bit? Taka, że tutaj ten frez, mamy trzpień, mamy tutaj dupkę frezu i to miejsce tutaj, dałaś już słupka, i tutaj kant jest ścięty, więc tutaj tym kantem naprawdę jesteś w stanie mocno przeciąć skórę, ledwie muskając ją. Safety Bit ma zupełnie inny tutaj tę górę, jest ona zaokrąglona, dzięki czemu jest bezpieczna dla skóry. No, stylistka ma ładne te paznokcie. Jeśli chodzi o budowę, to tak trudno się tak naprawdę wypowiedzieć, bo tam jest tak dużo na górze nawalone wypukłych rzeczy, że no nie wiemy, jaki jest apex. Z tego, co widzę, nawet chyba raczej nie są przepiłowane krawędzie dolne. No, robi to wrażenie. Te paznokcie naprawdę wyglądają fajnie. Jak dla mnie trochę za bardzo wypukłe, ale to są moje osobiste preferencje, ale dużo osób lubi takie właśnie szalone, wystające paznokcie, tak jak tutaj te. Salon tej stylistki paznokci można porównać do AliExpress. Na AliExpress jest wszystko. Wszystko chyba do paznokci. Tak samo tutaj. Tak jakby ta stylistka po prostu otworzyła stronę AliExpress i po prostu wszystko zamawiała, co jej się podobało, nie? Po prostu jest taki wybór, że po prostu człowiek nie wie, co wybrać, ale wie, że chce wszystko. Już jest trudny wybór. Jak człowiek idzie do takiego normalnego salonu, w sensie normalnego, no standardowa ilość wzorów, kolorów, czy tam jakichś rzeczy, którymi się zdobi. A tu jak mamy jedną długą ścianę dosłownie wszystkiego, ja bym tam chyba tydzień wybierała, co ja chcę, nie? Fajnie, wybrały już sobie kolor.
pasują do miśków, które sobie Agnieszka zażyczyła, wymarzyła. Tu widzimy, że stylistka ma frezarkę, ma frez do masy, ale woli 15 minut czy 20 minut moczyć Agnieszce palec w acetonie, zamiast w, nie wiem, minutę, dwie ściągnąć tę masę, jak nie krócej. Stylistka stwierdziła, że trzeba zrobić nowe paznokcie, bo te, które już tutaj są połamane. To pęknięcie w tym miejscu, na kciuku, sięga gdzieś dotąd, więc tu spokojnie można to usunąć i zażelować. Będzie jedna fajna, że w sensie to całe usunąć, tak? I będzie jedna fajna powierzchnia, więc ja bym tutaj poszła w odnowę, zamiast męczyć klienta ściąganiem całej masy i robienie wszystkiego na nowo. Jeżeli kształt odpowiada, długość odpowiada, no to takie pęknięcie nie jest żadnym problemem. Takiego sposobu piłowania jeszcze nie widziałam. Dziwne tutaj. Te techniki są stosowane, poza tym zmiana frezu, chociaż ten już tutaj jest bardziej okrągły, więc to super, jest bezpieczniejszy, ale jest ceramiczny, takie frezy są bardzo szybko się tępią. Nie wiadomo jaki ma przerób ta stylistka, więc jak wyciągnęła nowy, no to spoko. I znowu to odmacza zamiast to ściągnąć frezarką. A co jeśli poprzednia stylistka użyłaby żelu, który by nie był soak off? To możesz sobie do usranej śmierci siedzieć w tych folijkach zapakowana w aceton i nic nie drgnie. Dobrze, na szczęście był to produkt, który dało się odmoczyć w acetonie, więc jest tutaj to zeskrobywane. Gdyby od razu była użyta frezarka, to już by stylistka była przy etapie budowania na szablonach paznokci, moim zdaniem, bo to są stracone minuty w tych reberkach. I tak potem tej frezarki używano, rozwaliło mnie to, nie? Siedziały 15-20 minut, pieron wie ile minut, te paznokcie w sreberkach, trochę zeskrobała, a resztę i tak robiła przy paznokciu frezarką. Mamy frez do skórek fajnego kształtu, elegancko. Aha, ona jest leworęczna. Dobra, i coś mi nie pasowało cały czas w tym filmiku. Ja mówię, co ona tak dziwnie tę frezarkę trzyma? Dopiero teraz mój mózg zczaił. Ej, Edyta, bo ona jest leworęczna. Pod złym kątem trzymała frezarkę, co za tym idzie frez do skórek, frezując skórki. Raczej wahadłowo idzie, może nie wahadłowo, co ja mówię. Ja raczej jak wskazówki zegara, tak się obracamy, a ona tak frezowała. Zamiast... Rozumiecie? Mam nadzieję, że rozumiecie. Druga sprawa, jest nośnik z opaską ścierną, pochwalam bardzo, więc tym bardziej nie rozumiem używania tego acetonu. Będą klejone tipsy. Szczerze powiedziawszy, spodziewałam się bardziej zaawansowanych technik tutaj, że będą wykorzystywane jednak. No tipsy wyglądają w porządku, nie wyglądają tak, żeby, wiecie, żeby tak zachodziły w dół. Wiecie, to nie są te tipsy starej generacji, które naprawdę, jak się nakleiło, to one aż tak na dół leciały. No tu to wygląda fajnie. Ale to jest mega fajne, bo po prostu od razu macie gotowego paznokcia, tylko się go nakleja, więc to jest super opcja w ogóle. A, dobra, to są te tipsy, które się już zostawia na paznokciu, bo kiedyś były, 15 lat temu, 10, dual formy, że się do tych tipsów tu do środka wlewało akryl i kładło się na paznokieć. Tipsa się odkleiło, bo był gładki, więc się akryl odkleił od tipsa, a na paznokciu sobie został ten akryl. I tutaj mamy level up, level wyżej. Matowimy tego tipsa w środku, żeby się ten akryl, czy co tam używa, złączył z tipsem. Nakładamy całego tipsa na paznokieć i to zostaje już gotowy paznokieć, nie? Agnieszka ma bardzo fajne fałdy lateralne. Ja jako stylistka paznokci mam taki fetysz. Chyba prawie każda taka bardziej świadoma stylistka paznokci ma fetysz fałd lateralnych. Nie nachodzą na płytkę paznokciową, są płaskie, nie są mocno grube, więc też nie poszerzają paznokcia samego w sobie, palca. I tu no frezowałabym, żelowałabym, piłowałabym. Tak, i płytka sama w sobie też jest fajna, równa, nie rozszerza się. Palce też są ok, fajne, równe. Tutaj przy środkowym, teraz dopiero to zauważyłam, bo w poprzednich filmikach Agi chyba raczej tak, może nie zwróciłam uwagi, nie wiem. W każdym razie środkowy troszeczkę paznokieć ucieka w prawo naturalny, ale to jest bardzo łatwe do skorygowania. To samo ze serdecznym. Środkowym. Ciekawe, czy ta stylistka to zauważyła i to skoryguje. No właśnie po to mamy stylizację paznokci, żeby takie drobnostki korygować. Boże, jaka ta lampka jest obrzydliwa, w sensie no brudna, poniszczona. No ile to jest wziąć jeden wacik, nasączyć go cleanerem, ale takim, który nie ma w sobie acetonu, bo może plastik rozpuścić i to na litość boską
przedrzeć. Takie rzeczy mnie obrzydzają. Dobrze, że to skóry nie dotyka, ale no ulepione to z żelem. Tak jak mówiłam, super. To są tipsy, które ja bym zaakceptowała, ponieważ patrząc po osi palca, zobaczcie, jak ładnie, równolegle tutaj, no dobra, trochę do góry, a może ja trochę oś źle namalowałam. W każdym razie tutaj jest prosta linia, już od linii wzrostu paznokcia wychodzi nam prosta linia, zamiast takiego, wiecie, kurzego pazura w dół opadającego, tak jak zazwyczaj to wygląda przy tych tipsach takich, których jest większość na rynku, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Więc tutaj super. Piękny grzbiet od razu już jest, nic tylko troszeczkę wzmocnić apex, albo po prostu sam plastik wzmocnić jakąś, nawet cienką warstwą żelu po całości. I paznokcie gotowe. Oj! Mogłam tego nie widzieć, ale to zauważyłam. Tutaj nam dość sporo paznokcia wystaje. Zobaczcie, gdzie jest paznokieć. Gdzie idzie sobie, tak. A gdzie idzie tips. Więc jest tak jakby za mały tips wybrany do tego paznokcia. Więc tu się już mogą robić zapowietrzenia, może tam, to po prostu jest wkurzające, bo tam ten paznokieć wystaje, on tam, no ja bym już tam, wiecie, dubała, paznokieć by wystawał. To jest tutaj ta szczelina pomiędzy paznokciem a tipsem, to jest zaproszenie do zapowietrzeń. Mocowania tych sweetaśnych elementów są na taki gęsty żel i fajnie, bo tam jednak te dziury, które by powstały, wiecie, bo te uszy odstają, tak? Nie przylegają do paznokci. O tak. Tu mamy, popatrzymy na paznokieć od tej perspektywy i on jest wypukły, tak? A naklejka jest taka i te dziury, które pomiędzy tutaj by powstały, są uzupełnione żelem, więc tam nie będzie wchodziły, nie będą włosy tak mocno, co jest też ważne, bo to potem wkurza, jak ma się wypukłe ozdoby na paznokciach, to potem, a się włosy chce przyczesać albo umyć, to potem to, wiecie, robisz ten i tak i ciągniesz razem z włosami, więc to jest akurat tutaj na plus. No dobra, robią wrażenie te paznokcie, mają fajny kształt, bo tipsy, które były tutaj naklejane, już miały naprawdę dość taki fajny kształt, taki typowo baleriny, więc tutaj dużo że tak powiem, dużo do gadania stylistka nie miała, bo to był już gotowy tips z ładnym kształtem, więc tego oceniać, ani analizować, ani po prostu omawiać nie będę. W każdym razie ozdoby myślę, że są w porządku przyklejone. Ja nie jestem specjalistką w robieniu tego typu zdobień, więc się tutaj nie będę wymądrzać, jak się nie znam, ale wygląda to w porządku. Skórki też nawet wyglądają całkiem przyzwoicie. Nawet kolor jest tak dość blisko do nich domalowany, więc tutaj jeżeli chodzi o całą serię paznokciowego case study, to no, nawet. Coś mi tu nie pasuje z tym serdecznym. Coś chyba ta stylistka tam, coś jej tam nie pykło, bo jak sobie zobaczymy ten serdeczny, blisko tego środkowego paznokcia, no jakbyśmy przedłużyli, jakby on był dłuższy, no to zobaczcie, to one by na siebie nachodziły. No, tak jak powiedziałam, po to mamy stylizację paznokci, żeby te nasze mankamenty naszych naturalnych paznokci skorygować, więc patrząc na oś palca, raczej no te boki powinny w drugą stronę trochę iść, bardziej w tę stronę, a nie tak. No ale dobra. No $450, $1800 zł i krzywy pazur przyklejony. Reklamowałabym to. Było dużo dużych i kiczowatych rzeczy, ale podobało mi się to. Te paznokcie to jeszcze nic. Zobacz, co tutaj się działo. Będziesz w szoku. Kliknij i oglądaj.